Shikimori is not just a cutie. Średnia ocen to 6,94 i zostało to ocenione przez lekko ponad 156 000 osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 10 kwiecień 2022 do 10 lipca 2022. Producenci to Kodansha, prawdopodobnie tak się to czyta, NBC Universal Entertainment Japan, Crunchyroll i parę innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy anime na temat romansu, które definitywnie jest troszeczkę przesłodzone, jest warte poświęcenia czasu? Czy średnia ocen 6,94 jest zasłużona? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Kolejne wrażenia, a dzisiaj z anime. Anime, które dzisiaj sobie omówimy, jest to... To będzie raczej szybki filmik, ok? To będzie raczej szybki film z tego względu, że to anime raczej nie jest jakieś mega ciekawe według mnie. Jest przesłodzone, przeromantyzowane i generalnie reakcje są bardziej denerwujące niż zazwyczaj w takich anime dla mnie. Kawaii, dake, ja... Wiecie co? Nie, pierdolę. Shikimori is not just a cutie. Anime, które według mnie jest przeciętne, jest bardzo przeciętne i jakoś szczególnie mnie nie zainteresowało, nie przykuło uwagi i nie... No cóż, nie znalazłem za bardzo rzeczy, które sprawiłyby, żebym chciał na przykład drugiego sezonu, więc anime skończyłem, ale kompletnie mnie nie wciągnęło. Ale o czym w ogóle jest to anime? O czym jest Shikimori is not just a cutie? A zatem mamy sobie dwójkę bohaterów, parę Izumi Yu i Shikimori Michon, nie pamiętam jak je czytali, przepraszam. I są oni ze sobą razem, niesamowicie się lubią, spędzają ze sobą czas, jest dużo słodkości, jest dużo rumieńców, jest dużo jakichś sytuacji, kiedy próbują jedną ze stron w jakiś sposób zainteresować jeszcze bardziej, albo coś zrobić dla nich dobrego. I niestety to jest ten punkt, który mnie niesamowicie denerwuje, bo jest po prostu zbyt przesłodzone i jest za dużo takich sytuacji, przez co no, łapał mnie w momentami cringe albo zażenowanie, tak? I generalnie też trzeba podkreślić, że Izumi Yu jest niesamowitym pechowcem, co chwilę coś próbuje go dosłownie zabić. Więc Shikimori Michon, jako jego ukochana, jest w tym anime niesamowitym badassem i potrafi chociażby z półobrotów coś przywalić, czym w rezultacie obronić Izumiego. Więc generalnie nasza Shikimori jest takim ochroniarzem trochę jego i jego dziewczyną, przez to są tu różnorakie sytuacje, kiedy Izumi widzi ją jaka jest zajebista i stwierdza, że ją niesamowicie wielbi albo wręcz kocha, więc takie coś jest w każdym praktycznie odcinku, więc co chwilę muszę naprawdę wziąć głęboki wdech, wypuścić powietrze i stwierdzić, ja pierdolę. Widziałem generalnie na YouTubie dużo jakichś krótkich filmików, jakichś zapowiedzi, czy ogólnie zabawnych sytuacji z tego anime, więc myślałem, że anime może trzymać jakiś poziom i faktycznie jest popularne, bo jest dobre, ale jak się okazało, w moim mniemaniu jest przeciętne. Nie ma za bardzo nic ciekawego, nie ma za bardzo coś, co by mnie wciągnęło. Jest faktycznie przesłodzona historia, która, no, w żaden sposób dla mnie nie ma nic takiego interesującego, tak? Ich relacja z odcinka na odcinkę wydaje mi się jakby stała w miejscu i dopiero pod koniec tego anime coś faktycznie zaczęło się dziać, a tak to za bardzo nie widziałem, żeby coś się działo. Był szkolny jakiś festiwal sportu, poszli razem nad jezioro, ogólnie były różne jakieś takie sytuacje, no i oczywiście były sytuacje urocze, słodkie i tak dalej. Byli ze swoimi znajomymi, no ale no to nie będzie długi film, ani za bardzo film, w którym się będę jakoś wyjątkowo rozgadywać, bo faktycznie anime nie ma nic ciekawego w sobie. Tak naprawdę przez całe anime, przez całą serię zainteresowały mnie jedynie dwie postacie. Jest to Kamiya, niebieskowłosa dziewczyna, która również zainteresowała się Izumim, ze względu na to, że wydaje mi się taką osobą spokojną, dodatkowo wydaje mi się wręcz właśnie ciekawa, chociaż też dodatkowo ma zajebisty głos. Aktorka głosowa. Ogólnie ta postać w jakiś sposób mnie zainteresowała, zaciekawiła, aniżeli główne postacie, a raczej zazwyczaj mnie
mnie interesują właśnie główne postacie lub i główne, i jakieś poboczne, a tu bardziej mnie interesowały wątki postaci pobocznych niż naszych głównych bohaterów. Chociażby też Hachimitsu Yui, dziewczynka, no cóż, aspołeczna w sumie, coś jak ja, więc myślę, że wyczułam w niej bratnią duszę i też po prostu ciekawa ze względu na to, że jak w poprzednim anime Horimiya też stopniowo dostrzega bardziej przyjaciół, w takim sensie, że faktycznie nie czuje się takim odludkiem i widzi ludzi, że może z nimi faktycznie być paczką i może im zaufać, bo tak to raczej była odosobniona i gdzieś tam stała na uboczu, więc bardziej mnie zainteresowały tutaj postacie poboczne, ta dwójka dziewcząt, aniżeli nasze główne postacie. Były jakieś sytuacje, gdzie może się uśmiechnąłem albo pośmiałem się, ale były to raczej nieliczne sceny, a tak w głównej mierze faktycznie czułem takie zażenowanie i co chwilę musiałem oglądać, jak oni ze sobą flirtują, jak co chwilę rumieńce występują, jak próbują wykombinować, jak tu zadowolić drugą stronę, jak zrobić coś uroczego, słodkiego lub miłego i tak dalej. No, przesłodzone anime, które nie ma za bardzo do zaoferowania nic ciekawego według mnie, więc przykro mi, że nie wypowiem się tutaj jakkolwiek dłużej albo jakkolwiek bardziej, no ale faktycznie no, nie mam za bardzo co tu powiedzieć o tym anime, bo faktycznie jest zwykłym przeciętniakiem, więc tyle. Anime jest o parze Izumim i Shikimori, gdzie po prostu przeżywałem jakieś różnorakie wydarzenia ze sobą jako para, ze znajomymi, tutaj nad jezioro, tutaj festiwal sportu, tutaj generalnie Shikimori pokazuje jaka jest zajebista broniąc Izumiego przed różnakimi sytuacjami, tu Shikimori poznaje rodziców Izumiego i się dowiaduje chociażby, że ten cały pech jest od matki i tak dalej, i tak dalej. No, dużo różnakich sytuacji, ale nic co faktycznie by sprawiło, że chciałbym przysiąść do tego dłużej albo czekałbym na drugi sezon tego anime, tak? A zatem przejdźmy do podsumowania. Fabuła. Nudne, po prostu nudne. Fabuła generalnie jest po prostu taka, że mamy różnorakie wydarzenia szkolne i dopiero pod sam koniec mamy ich randkę. Randkę, na którą się przygotowali, bo chcieli, żeby było idealnie, a tak to po prostu były jakieś sytuacje jak jakieś festiwale, jak jakieś fajerwerki i tak dalej. No i coś tam się działo, jak to para przesłodzona, więc fabuła jest po prostu o związku, który nie jest pokazane w żaden wyjątkowy sposób, tylko po prostu przesłodzone gówno. Audio. Audio, z tego co pamiętam, jest pasujące do anime. Nie wydaje mi się, żeby było jakieś... Audio jest, muzyka jest, no nic więcej nie powiem, jak zawsze. I kreska. Jeśli chodzi o kreskę, to okej. Kreska mi się podobała. Nie jestem fanem, jeśli chodzi o takie mocne kolory, mocno jasne, ale było ok. Momentami chociażby postać Shikimori była fajnie narysowana, dość estetycznie, więc to jest plus. Grafika mi się podobała, kreska jest bardzo ładna, więc to jest chyba jeden z nielicznych plusów tego anime. Podsumowując, nudne, przeciętne, nic ciekawego nie ma do zaoferowania. Po prostu anime zrobione byleby było według mnie. Shikimori is not just a cutie, jest przeciętnym anime, ni cholery nie czekam na drugi sezon i myślę, że to jest takie anime z serii obejrzeć, zapomnieć. Jeśli ktoś ma inną opinię, spoko. Dla mnie to anime jest do skreślenia, obejrzałem, było, do widzenia, papa. Także dziękuję za wysłuchanie, do zobaczenia, cześć i czołem i życzę miłego oglądania. Jeśli faktycznie to obejrzycie. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!